I co mam powiedzieć dalej, żeby teraz tak nie spadło napięcie? Czołem wam wszystkim. Dzisiaj w Art Unboxingu legenda światowego street artu. Przechodzimy do paczki. To bardzo duża paczka jest. Dobra, śmiało mogę powiedzieć, że jest to chyba największe, co przyszło do nas do tej pory. Jeżeli dobrze widzicie, tutaj jest cło. Ja w tym momencie powinienem to czytać nie cło, a zło, bo rzeczywiście do wartości tej paczki, mówiąc kolokwialnie, dowalili mi duże koszta importu. Nie wiem czemu takiego skromnego art unboxingowego kolekcjonera jak ja potraktowali jak jakiegoś biznesowego importera. Niemniej jednak nie popsuje mi to frajdy i fanu, jaki będę miał z otwarcia tej pracy. Paczka jest duża. Co ciekawe, poza tym, że widzieliście tutaj to cło, karton, w którym przyszła, jest certyfikowany, czyli nadaje się on bardzo dobrze do przesyłania prac zza oceanu. Otwieramy, żebym tylko teraz nie przeciął tego, co jest w środku, bo to byłaby lipa totalna. Tada! Mamy tutaj tubę, która jest bardzo twarda. W związku z tym mam nadzieję, że tutaj naprawdę z tą pracą, która znajduje się w środku, nic nie mogło się złego wydarzyć. I teraz słuchajcie, przyznam się wam szczerze, ja już mam lekkie ciary. To leżało tak długo w rulonie, że trudno jest to wyciągnąć, ale czy wy widzicie już te oczy może? Dla kogoś, kto chociaż trochę orientuje się w światowym street arcie, te oczy mówią wszystko. To są oczy Andre Gianta. Andre the Giant, czyli wrestler amerykański. Oczy jednego z najbardziej ikonicznych przedstawień. Andre the Giant, wrestler, zapaśnik, który został przerobiony na zasadzie takiej grafizacji na ten właśnie portret. I tutaj mamy oryginalną litografię, która przyszła do nas ze Stanów. Ja się coraz bardziej boję, że to się tak jakoś dziwnie głupio wygnie, także chyba w tym przypadku naprawdę najpierw trzeba to włożyć w ramę, żeby dało się to normalnie obejrzeć. I tak właśnie zrobimy. Jesteśmy po bardzo skomplikowanej operacji naszego zespołu ramiarskiego. Nie wiem, czy to nie jest ten przypadek, w którym po raz pierwszy w art unboxingu się nie mieścimy w kadrze. Na żadnym z kadrów nie widać całego plakatu. Jak widzicie, mamy do czynienia z tak dużym dziełem, które się praktycznie nie mieści nam w art unboxingu. Jeszcze tak dużej pracy nie mieliśmy. To jest dokładnie rzecz biorąc 61 cm na 91,44 mm. W związku z tym to jest duża praca. To jest prawie format B1. Praktycznie nie mieści się na naszym stoliku, ale to fajnie. Nie to, że jakaś megalomania, ale fajnie jest też otworzyć coś innego niż do tej pory. Ale co jest najważniejsze? To jest praca, którą zrobił Shepard Fairey. To jest praca wykonana przez Sheparda Fairey'a. Fairey, po prostu. Fairey? Tak. Fairey. Tak Shepard Fairey. Tak. Shepard Fairey. Tak. Shepard Fairey. Teraz się zgrywa. Ale co najważniejsze, to jest praca, którą zrobił Shepard Fairey. Niejaki Obey. Obey to jest też jego taka firma, brand clothingowy, gdzie on robi ubrania, gadżety, różne rzeczy. Shepard jest jednym z najważniejszych street artowych artystów świata. Ten wizerunek mogliście zobaczyć na ulicach niejednego europejskiego miasta, a w Stanach to już w ogóle jest ich natrzaskane. Ja wielokrotnie widziałem to przedstawienie chociażby w Berlinie, porozklejane na ulicach tego miasta. W tym przedstawieniu widzimy bardzo mocno zgrafizowaną twarz Andre Giganta, amerykańskiego wrestlera, którego Shepard właśnie przerobił na takie ikoniczne przedstawienie postaci, która nas obserwuje, która nas pilnuje. Stąd też ten tekst Obey, który jest pod nim wpisany, to znaczy bądź posłuszny, słuchaj się. Obey. To jest taki plakat, który w pewnym sensie jest antysystemowy, ponieważ narzuca nam bycie posłusznym, ale ze względu na to narzucenie my wcale nie chcemy być posłuszni. Czyli to jest taka trochę odwrócona psychologia, która powoduje u osoby mijającej to na ulicy chęć walki. Teraz popłynąłem trochę. W pewnym momencie chyba filmu Exit through the Gift Shop nawet pada coś takiego z ust Sheparda, że on tyle razy rozklejał tą twarz na murach, że sensu stricte była trochę bardziej pozbawiona, tylko nabrało zupełnie innego
innego znaczenia, tego co właśnie w street arcie występowało w powieleniu. Co my tutaj dokładnie mamy? To nie jest duży wydruk z plotera, to nie jest plakat, jakaś odbitka kupiona sobie od tak. To jest rzecz zamówiona bezpośrednio w sklepie Sheparda. Została wyprodukowana techniką litograficzną na tak zwanym kamieniu. W związku z tym można mówić wręcz, że mamy tutaj odbitkę grafikę artystyczną. To nie jest po prostu taki druk puszczony sobie z drukarki. Nie wiem, czy z tej perspektywy to widzicie, ale tutaj jest sygnowanie. Tutaj, jeżeli dobrze widzicie, znajduje się sygnowanie. Jest to sygnowanie w ołówku. Podpisał się tutaj sam Shepard jako artysta, autor tej grafiki. Nic dziwnego, że grafika jest sygnowana ołówkiem. Najczęściej grafiki artystyczne właśnie ołówkami są sygnowane. Zdarza się, że w ramach sygnowania wypisana też jest technika, jaką dana grafika została odbita. Bardzo często też się pojawiają numery, które reprezentują numer seryjny pracy albo pokazują ilość odbitek w danej serii. Ta odbitka Obeya nie posiada takich rzeczy jak numer seryjny, ponieważ jest to tak zwane Open Edition, czyli otwarta edycja. Open Edition. Tych grafik może zostać natrzaskana praktycznie nieskończona ilość za życia Sheparda. Ile jest on w stanie podpisać, ile zostanie zamówionych, tyle zostanie wygenerowanych. W związku z tym, że nie jest to edycja limitowana, pozwala to niejako zdemokratyzować rynek sztuki, ponieważ cena tej odbitki drastycznie spada. Moim zdaniem na taką rzecz każdy fan street artu wręcz może sobie pozwolić. Jakość tego druku, sama jakość tego papieru jest niesamowita. Świadomość tego, że posiadamy jeden z największych na świecie klasyków danego gatunku sztuki jako oryginał sygnowany przez artystę, a nie jako dodruk. No to jest autentyk. To jest sygnowane przez Sheparda dzieło i to najbardziej ikoniczne dzieło, które krzyczy do nas tym napisem Obey, bądź posłuszny. Dla tych, którzy zauważają pewne smaczki czy też konotacje, jeżeli widzieliście plakat wyborczy Obamy z napisem Hope, on był także właśnie autorstwa Sheparda. Ten sam rodzaj zgrafizowania, takiego wektorowego, plus takie same duże ikoniczne litery. Na pewno to zawiśnie na którejś ścianie, jeszcze nie wiem na której, bo jest nieco duże. Fantastyczna jest to rzecz. To zredukowanie całego przedstawienia, całego wizerunku do takiej podstawowej triady używanej w grafice czy w malarstwie. Mamy tutaj tylko biel, czerń i czerwień, a w druku w zasadzie mamy tylko czerń i czerwień, tak? No bo biel to kolor podkładu. Bardzo proste, bardzo popartowe w pewnym sensie. Tutaj jak Obey wielokrotnie o tym pisze, jest to taka technika propagandy. On bardzo się nabija jakby z tego języka propagandy. On go próbuje zweryfikować. On korzysta z języka takiego amerykańskiego plakatu. Shepard jest artystą, który też ma taką swojego rodzaju misję, ponieważ wiele z jego plakatów, wiele z jego prac graficznych zawierają pewne slogany, walczą o równouprawnienie, zatrzymanie zmian klimatycznych. To jest artysta bardzo świadomy, który korzysta z języka komunikacji wizualnej i używa go w taki sposób, żeby zmienić świat na lepsze. Ja to szalenie szanuję. Ciekawostką jest to, że z tego papieru, z którego rozpakowywałem tą pracę, wypadło jeszcze kilka stickersów. I są to takie rzeczy. No oczywiście to już nie jest sygnowane. Tutaj mamy taką wlepkę poziomą, również z Obey, gdzie tutaj twarz André wpisana jest w taki kształt gwiazdy. I tutaj właśnie jest jeszcze to propaganda engineering, czyli taka inżynieria propagandy. To jest to, o czym mówiłem, że sam Shepard wielokrotnie odwołuje się do tego, że ten taki język komunikatu wizualnego, propagandy w jego twórczości jest bardzo ważny. Tutaj mamy na tej wlepce samego André Giganta. Tutaj widzicie tą twarz, która jest trochę bardziej rozpoznawalna, bo ona tutaj jeszcze bardziej przypomina samą fotografię. Nie jest jeszcze tak mocno zgrafizowana. Za to tutaj mamy odwrócenie kolorystyczne. Widzimy to samo przedstawienie, które ja mam w formie tej wielkiej litografii, natomiast zamiast czerni jest czerwony, a zamiast czerwonego koloru jest czarny. Poza tymi wlepkami jest też rodzaj manifestu Obey, który jest tutaj do przeczytania. Dobra, teraz bardzo ważna rzecz. Powiedziałem wam, że ta praca w pewnym sensie demokratyzuje rynek sztuki. Artysta takiego pokroju jak Shepard, który wielokrotnie uprawia na świecie zlecenia typu mural. Jego prace znajdują się w jednych z ważniejszych kolekcji w muzeach, czy też u kolekcjonerów, którzy zbierają street art. Mógłby sobie pozwolić na wykonanie takiego dzieła naprawdę za astronomiczne pieniądze. Ta litografia kosztowała mnie $30. Uważam, że jak na artystę takiego formatu, to naprawdę jest bardzo nominalna, mała wartość. $30, żeby mieć oryginalną litografię sygnowaną przez Sheparda Fairey, to jest po prostu moim zdaniem
mistrzostwo świata. Jeżeli miałbym ocenić jakość, kurczę, każdego grosza, czy też złotówki z wydanej kwoty w stosunku do jakości pracy, jaką się otrzymuje, to tutaj ten stosunek jest absolutnie na korzyść każdego nabywcy. Jestem szalenie usatysfakcjonowany z tej pracy. Jedyne może, na co bym tutaj narzekał, to na cło, które mi dowalili. No ale to już przecież nie jest rzecz, o którą bym przecież oskarżał tutaj artystę. Trudno jest trochę to zaimportować, no bo te koszty wysyłki takiego dużego rulonu plus koszty tego cła to nie jest coś, co jest najbardziej sympatyczne. Natomiast nie przekreśla to moim zdaniem szans tego, żeby wejść w posiadanie właśnie takiej realizacji. No to jest kawał historii. To jest kawał historii sztuki. Ja się szalenie cieszę, że to mam. Jestem zachwycony, naprawdę. Wielką przyjemność mi zrobił ponury grymas z twarzy André Giganta, który pilnuje nas wszystkich, który każe nam być posłusznymi. Dzięki wam wielkie, że oglądacie Art Unboxing i ja teraz mam wrażenie, że tu powinno się takimi białymi literami, jak na czerwonym tle Obey, pojawić napis subscribe, bo wy musicie teraz subskrybować ten kanał. Nie uciekajcie od tego, kliknijcie w dzwoneczek, dajcie lajka. Żegnam się z wami, widzimy się w następny poniedziałek już o 18:00. Na razie, cześć!